Czy polskie prawo pracy przewiduje równouprawnienie i podział obowiązków w rodzicielstwie? Pewnie wielu z Państwa może być zaskoczonych, ale jak najbardziej przewiduje. Inną kwestią jest, jak często rodzice korzystają z możliwości, jakie oferuje im kodeks pracy. Być może ktoś przygotował taką statystykę, jednak my dzisiaj skupimy się wyłącznie na możliwościach, jakie daje kodeks pracy w tym zakresie. W poprzednim materiale przybliżyliśmy sobie uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców związane z ciążą. Jak jednak zmieniają się one w chwili, kiedy urodzi się dziecko? Urlop macierzyński, czyli urlop przeznaczony na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, przysługuje pracownicy w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków i zwiększa się w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Kodeks podaje konkretne terminy dla określonej liczby dzieci. Pracownica może zacząć korzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, jednak w taki sposób może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu. Jeżeli kobieta zdecydowała się wykorzystać urlop macierzyński wcześniej, to po porodzie może wykorzystać niewykorzystany urlop aż do wykorzystania jego pełnego wymiaru. Pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje taka sama ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, jaka przysługuje kobiecie w ciąży. O tym, kiedy można, a kiedy nie można rozwiązać umowę o pracę zawartą z kobietą w ciąży, mówiliśmy ostatnim razem. Wróćmy jednak do naszego równouprawnienia. Co w sytuacji, kiedy matka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego zechce jednak go przerwać i wrócić do pracy? Może to zrobić, jednak dopiero jeżeli wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu, a dzieckiem przez pozostały do końca urlopu macierzyńskiego czas będzie zajmował się jego ojciec, który albo jako pracownik wykorzysta u swojego pracodawcy tę pozostałą część urlopu macierzyńskiego, albo jako przedsiębiorca przerwie na ten pozostały czas urlopu wykonywanie swojej działalności gospodarczej. Ojciec dziecka, który będzie wykorzystywał pozostałą część urlopu macierzyńskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca nie może odmówić swojemu pracownikowi, który został ojcem, możliwości wykorzystania urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę dziecka, która oczywiście też jest pracownicą. Mamy zatem sytuację, w której małżeństwo przy urodzeniu jednego dziecka może podzielić się wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego w proporcji 70% lub więcej na rzecz matki i 30% lub mniej na rzecz ojca, a pracodawcy obojga rodziców nie mogą im tego odmówić. Mówimy oczywiście o sytuacji, kiedy oboje rodzice pracują. W standardowych sytuacjach nie może być bowiem tak, że matka nie ma zatrudnienia, a ojciec korzysta z części urlopu macierzyńskiego. Korzystanie z części urlopu macierzyńskiego przez ojca musi wiązać się z tym, że on osobiście zajmuje się dzieckiem, a matka pracuje. Inna interesująca sytuacja może także wystąpić, jeżeli matka dziecka, która przed porodem nie była zatrudniona ani ubezpieczona z innego tytułu, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu znalazła pracę na co najmniej pół etatu. W takiej sytuacji pracownik ojciec ma prawo wykorzystać część urlopu macierzyńskiego od dnia zatrudnienia matki aż do wyczerpania całego wymiaru urlopu. Po wykorzystaniu całego urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje dobrowolny urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni w sytuacji urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodni w sytuacji urodzenia większej liczby dzieci. Z tego urlopu może już korzystać zarówno pracownica matka, jak i pracownik ojciec w dowolnej ilości. Mogą się tym urlopem podzielić, tak aby łącznie wykorzystać maksymalnie 32 albo 34 tygodnie. Co więcej, mogą wykorzystać ten urlop jednocześnie. To znaczy w tym samym czasie pracownica matka wykorzystuje 16 tygodni urlopu i pracownik ojciec wykorzystuje 16 tygodni. Mogą też tylko w części korzystać z niego jednocześnie. Urlop rodzicielski może być podzielony na części,
jednak nie więcej niż 4 części i żadna z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wyjątkowo pierwsza przy urodzeniu jednego dziecka może wynosić 6 tygodni, a ostatnia tyle, ile faktycznie pozostało do wykorzystania. A zatem, jeżeli w pierwszej kolejności z urlopu korzysta pracownik, ojciec dziecka, to musi wykorzystać co najmniej 8, ewentualnie 6 tygodni, aby móc następnie przerwać i przekazać korzystanie z urlopu pracownicy matce. Jeżeli korzystają jednocześnie, to każdy musi wykorzystać jednorazowo co najmniej 8 lub 6 tygodni. Urlop rodzicielski może zostać przerwany i wykorzystany w terminie późniejszym, to znaczy nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia, czyli całkiem długo. Część urlopu niewykorzystana bezpośrednio po urlopie macierzyńskim nie może być jednak dłuższa niż 16 tygodni. Pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie i za zgodą pracodawcy wrócić do pracy. Zgoda pracodawcy dotyczy oczywiście ustalania zasad tego powrotu. Czyli sytuacja ma się inaczej niż z urlopem macierzyńskim, kiedy rezygnacja przez matkę oznacza, że w trakcie pozostałej części osobistą opiekę będzie sprawował ojciec dziecka, który na ten czas zawnioskuje o urlop macierzyński, bądź przerwie wykonywanie działalności gospodarczej. Urlop rodzicielski daje w tym zakresie pełną dowolność. Jeżeli rodzice dojdą do wniosku, że dalsza ich stała osobista opieka nad dzieckiem nie jest niezbędna, to przerywają urlop rodzicielski i wracają do pracy. Zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego są jeszcze bardziej elastyczne. W czasie korzystania z niego pracownik może nawet jednocześnie wykonywać pracę u swojego pracodawcy, jednak w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. I znów pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie i umożliwić mu pracę w takim właśnie trybie. Dodatkowo w takiej sytuacji okres urlopu rodzicielskiego ulega odpowiedniemu wydłużeniu. W okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego pracownik korzysta z takiej samej ochrony przed wypowiedzeniem umowy pracy jak kobieta w ciąży. Niezależnie od możliwości korzystania przez pracownika ojca dziecka z części urlopu macierzyńskiego lub z urlopu rodzicielskiego, ma on prawo do skorzystania z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. Może go podzielić na 2 części, każda po 1 tydzień. Urlop ten może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Ten urlop przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Zauważyłam, że często terminem urlop ojcowski określane jest wykorzystywanie przez ojca części urlopu macierzyńskiego, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale są to 2 zupełnie różne uprawnienia. Pracownik w trakcie korzystania z urlopu ojcowskiego korzysta z takiej samej ochrony przed wypowiedzeniem umowy, jak kobieta w ciąży. Po raz kolejny podkreślam, że to, o czym my tutaj mówimy, są to zasady, które działają w sytuacjach standardowych. Po urodzeniu się dziecka może pojawić się wiele okoliczności nietypowych, związanych na przykład z chorobą dziecka, z chorobą matki. Kodeks pracy przewiduje rozwiązania na takie sytuacje, jednak każdą taką sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.